Witajcie w stolicy jednego z najszczęśliwszych państw na świecie. To tu otwarto pierwsze Muzeum Szczęścia. Tu stworzono klocki Lego. Tu uważono pierwsze piwo Carlsberg. Tu pisał bajki Hans Christian Andersen. To raj dla rowerzystów, sympatyków parków rozrywki i poszukiwaczy życiowej harmonii Hygge. I dla wielbicieli hot dogów też. Co jeszcze uszczęśliwia Duńczyków, zobaczcie razem z nami. Kopenhaga. Miasto stworzone dla ludzi. Gdyby rowerzyści mogli mieć jakąś stolicę, to byłoby to miasto. Można też powiedzieć, że to stolica szczęśliwych ludzi. Sprawdźcie razem z nami, jakie atrakcje możemy zobaczyć w Kopenhadze. Rozpoczynamy podróż do jednego z najbardziej urokliwych miast Europy – Kopenhagi. Do tej stolicy bardzo łatwo dotrzeć z Polski. Loty realizowane są przez wielu przewoźników i z wielu lotnisk w kraju. My wystartowaliśmy z Katowic, co oznacza niecałe 2 godziny lotu. Lądujemy na lotnisku Kastrup. Codziennie przewija się tu 50 000 podróżnych. Podróż do centrum miasta zajmuje kilkanaście minut. Najwygodniejszym sposobem transportu jest metro. Już tu może Wam się przydać karta Copenhagen Card. Powiemy Wam o niej więcej już wkrótce. Zapraszamy do wspólnego odkrywania Kopenhagi, miasta, które może oczarować każdego swoją wyjątkową atmosferą. Aby zwiedzanie było wygodniejsze, wybraliśmy położony w centrum hotel Wake Up Copenhagen Borgergade. Atutem jest bliskość do atrakcji miasta i do stacji metra Kongens Nytorv, gdzie krzyżują się wszystkie 4 linie metra. Hotel jest klasy turystycznej. Nie ma tu luksusów, ale jest wszystko, co potrzebne. Wygodnie i ergonomicznie. Można tu też wypożyczyć rowery. Niebawem je wypróbujemy. Położona wśród licznych kanałów i stawów stolica Danii, Kopenhaga, położona jest na 2 duńskich wyspach. Na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia i na wyspie Amager. Zamieszkuje ją niecałe 700 000 osób. Dania jest monarchią konstytucyjną, a duńska rodzina królewska z siedzibą w Kopenhadze jest jedną z najstarszych na świecie. Niegdyś Kopenhaga była też stolicą Norwegii i Szwecji. Kopenhaga, będąca największym miastem Danii, jest jednocześnie prawie 6 razy mniejsza od Warszawy. Bez problemu porozumieć się tu można po angielsku, choć Duńczycy mają swój język, to nie należy on do ulubionych dla turystów. Złośliwi mówią, że to jakby mówić po niemiecku z gorącym jedzeniem w ustach. Stąd też nie będziemy próbować poprawnie wymawiać ich nazw. Kopenhaga jest jednym z najbardziej zielonych i ekologicznych miast. Znajduje się tu ponad 400 km ścieżek rowerowych. Stolica Danii wymieniana jest też wśród najbezpieczniejszych miast na świecie. Port jest tak czysty, że żyją w nim lokalne małże. Duńczycy płacą prawie najwyższe podatki w Europie, ale i tak Kopenhaga wymieniana jest jako najszczęśliwsze miasto na świecie. Najważniejszy jest styl życia Hygge. Co sprawia, że Duńczycy czują się tu tak dobrze? Poszukamy odpowiedzi, przemierzając szlaki tego przyjaznego miasta. Zwiedzanie rozpocznijmy od miejsca położonego w centrum Kopenhagi – Plac Ratuszowy. Plac znajduje się w miejscu dawnego Starego Rynku i zachodniej bramy miasta. Kamienna kolumna stojąca do dziś pokazuje jej położenie. I to właśnie od tego miejsca mierzono odległości do innych miast w państwie. Nad placem dominuje budynek ratusza. Obecny gmach powstał w 1905 roku. Zaprojektowano go w stylu romantyzmu narodowego i wzorowano na ratuszu w Sienie. Na froncie budynku zwraca uwagę pozłacany posąg biskupa Absalona, założyciela miasta.
Niestety trafił nam się akurat remont ratuszowej wieży. Mierząca ponad 105 metrów budowla jest jednym z charakterystycznych punktów miasta. Można też na nią wejść. Charakterystyczna jest tutaj fontanna przedstawiająca byka walczącego ze smokiem. Zwana za sprawą jednego z bohaterów po prostu smoczą fontanną. Niechętni osobliwej formie fontanny mieszkańcy nazwali ją niegdyś po prostu spluwaczką. Stosunkowo niedawno w wygląd placu wpisały się także nowoczesne szklane konstrukcje, to windy do stacji metra, która przebiega pod placem. Do zwiedzania pozostałych atrakcji zdecydowanie przyda Wam się Copenhagen Card. Właściwie jest to aplikacja, którą wykupujecie na czas od 1 do 5 dni. W ramach tej karty zyskujemy wstęp do ponad 80 atrakcji Kopenhagi. Do tego nielimitowane przejazdy środkami transportu, wliczając w to także metro z lotniska do centrum miasta. Aplikację można ściągnąć jeszcze będące w Polsce, a aktywować ją przed pierwszą podróżą metrem czy zwiedzaniem. Podróżując transportem miejskim, okazuje się kody z tej aplikacji tylko podczas kontroli. Zwiedzając atrakcje, pokazujecie kody z aplikacji przy wejściu. Link do karty podajemy pod filmem. Korzystając z karty Copenhagen Card, wybieramy doskonały sposób na rozpoczęcie poznawania ciekawych miejsc w Kopenhadze. Rejs szlakami wodnymi. Kursy, które macie w ramach karty, startują przy pałacu Christiansborg i prowadzi je firma Stroma Canal Tours. Nie wiemy, czy wszyscy przewodnicy rejsów są tak doskonałymi animatorami, ale nam trafił się wręcz showman. Podczas trwającej godziny wycieczki przepływamy obok najciekawszych miejsc miasta. Mijamy właśnie pałac Christiansborg. To pięknie lśniący budynek biblioteki, nazywany Czarnym Diamentem. To już budynek opery. A naprzeciwko ultranowoczesnej budowli znajduje się klasyczny pałac Amalienborg. W tle charakterystyczna kopuła kościoła marmurowego. Pokażemy Wam te wszystkie miejsca dokładnie w dalszej części filmu. Płyniemy to szerokim kanałem portowym, to spokojnymi, kameralnymi dzielnicami, gdzie cumują małe jednostki i domy na wodzie. Turystyczne łodzie zostały tak zaprojektowane, by zmieścić się pod niskimi mostami, wręcz na styk. Często jest tak nisko, że obowiązkowo trzeba siedzieć. Jak widać, kanały są integralną częścią Kopenhagi. Służą nie tylko marynarzom, turystom, ale są częścią życia mieszkańców. Można sportowo popływać kajakiem czy na desce, lub urządzić poczęstunek na wynajętej indywidualnie łodzi. Kanały służą także komunikacji miejskiej. Charakterystyczne żółte łodzie kursują niczym wodne autobusy między przystankami. Wydaje się jednak, że najszybszym sposobem przemieszczania się po mieście jest metro. Można korzystać z Copenhagen Card albo kupić bilety jednorazowe. Zawsze są także miejsca do pozostawienia rowerów. Metro w Kopenhadze ma 4 linie i spoglądając na schemat można powiedzieć, że jest finezyjne.
a na pewno nowoczesne, czyste, ciche. Peron zawsze jest oddzielony od torowiska. Cały system jest bezzałogowy. Działa całą dobę. Dla chcących wyjechać nieco dalej są oczywiście połączenia kolejowe. Dworzec, tak jak wszystko w Kopenhadze, jest miły i przyjazny. Torowiska dyskretnie ukryte, tak by jak najmniej przeszkadzały. Każdy skład pociągu ma także osobne części dla rowerów. Powróciły nam również wspomnienia sprzed lat z polskich pociągów, kiedy zobaczyliśmy składy piętrowe. Kopenhaga to jednak miasto pomyślane i zaprojektowane głównie dla rowerzystów. Tu nie ma ścieżek dla rowerów. Tu dla rowerzystów stworzono oddzielne pasy ruchu, często mające taką szerokość jak te dla aut. Na skrzyżowaniach są specjalne światła dla rowerzystów. Nad kanałami poprowadzono mosty przeznaczone tylko dla rowerów i pieszych. Na szerokich traktach komunikacyjnych czasem trudno się połapać, która część jest dla kogo. Ale Duńczycy trzymają się przepisów bardzo skrupulatnie. Do przewozu pasażerów czy towarów stworzono specjalne kosze. Jazda rowerem po Kopenhadze to po prostu przyjemność. I niebawem będziemy się mogli o tym przekonać. Przed czym kłębi się ten tłum? Niektórzy mówią, że to wizytówka Kopenhagi. Inni z kolei określają to jako najbardziej rozczarowującą atrakcję tego miasta. Pomnik Małej Syrenki. Przedstawiający postać z baśni Hansa Christiana Andersena pomnik został ufundowany przez biznesmena, syna założyciela browaru Carlsberg, Karla Jakobsena w 1909 roku. Dla większości turystów to punkt obowiązkowy. Kiedy przybywają na miejsce, rzeźba okazuje się mniejsza niż w wyobrażeniach. Małą Syrenkę niestety bardzo lubią wandale. Pomnik wielokrotnie malowano lub wręcz oblewano farbą. Odcinano różne części posągu, co sprawiło, że Syrenka, którą widzimy, nie jest oryginałem. Raz także za pomocą materiału wybuchowego strącono figurę z postumentu. Mała Syrenka, wydaje się jednak, traktuje to wszystko z syrenim spokojem. Postać Syrenki znajdziemy jeszcze w kilku miejscach w Kopenhadze. Postawiono tu także rzeźbę Syrena i jego 7 synów. Dokładnie umieszczono te rzeźby pod wodą, w kanale Slotsholmen przy moście Højbro. Rzeźby zostały wykonane w 1992 roku przez duńskiego rzeźbiarza i opowiadają balladę z duńskiego folkloru Agnete and the Merman. Historia jest smutna. Syren zakochał się w Agnete ze świata ludzi. Poprosił ją o rękę. Ona dołączyła do niego pod wodą i urodziła mu 7 synów. Niestety pewnego dnia usłyszała bicie kościelnego dzwonu. Wyszła z wody i poszła w jego stronę. Obiecała wrócić, ale nigdy to się nie stało. Syren z synami czekają na nią wciąż pod wodą. Postaci Syren i Syrenów są bardzo popularne w duńskich ludowych przekazach. O popularyzację tego świata poza Danią zadbał chyba najsłynniejszy duński pisarz Hans Christian Andersen. Autor wiele lat mieszkał w Kopenhadze. Przy budynku kopenhaskiego ratusza postawiono pomnik słynnej postaci. Rzeźba znajduje się przy bulwarze, nazwanym także nazwiskiem słynnego autora. Jak widać, sława pisarza jest międzynarodowa. Hans Christian Andersen spogląda na budynek nazwany również Pałacem Andersena. Teraz to park rozrywki Tivoli. Hans Christian Andersen spędził w duńskiej stolicy większość swojego życia. Pomieszkiwał w miejscu, które obecnie jest jednym z najczęściej odwiedzanych w Kopenhadze. To Nyhavn, ulica, kanał, przystań.
miejsce niezliczonej ilości turystów. Andersen mieszkał tu pod numerami 67, 18 i 20. Ale za czasów słynnego pisarza to miejsce było handlowym portem. Początki Nyhavn sięgają 1670 roku i czasów króla Chrystiana V. Kanał łączący miasto z morzem był wykorzystywany do rozładunku towarów i kutrów rybackich. Dzielnica nie cieszyła się dobrą sławą, a znana była z funkcjonujących tu domów publicznych. Od lat 70. XX wieku stała się jednak modnym miejscem zamieszkania i atrakcją turystyczną. Teraz przypływają tu tylko łodzie wycieczkowe. Poza tym gwarne towarzystwo korzysta z niezliczonej ilości kawiarni, restauracji i pubów. Stąd miejsce nazywane jest najdłuższym otwartym barem w Skandynawii. Kolorowe, jaskrawe kamieniczki są wizytówką Kopenhagi. Spragnieni sztuk teatralnych powinni przespacerować się kawałek od ulicy Nyhavn w stronę portu wewnętrznego i tam odwiedzić Royal Playhouse, czyli Królewski Teatr Duński. Nawet jeśli nie wybierzecie się na żaden spektakl, to warto zobaczyć sam budynek. Duńska pracownia architektoniczna otrzymała za niego kilka nagród. Projekt pokazuje doskonale duńską sztukę projektową i design. Bryła obudowana jest smukłą cegłą w kolorze głębokiego brązu. Nad wszystkim panuje pokryty ciemną miedzią blok wieży scenicznej. Okalający całą budowlę rustykalny podest z deski dębowej, podparty na palach, daje wrażenie unoszenia się całości nad wodą. Nawet poza sztukami warto tu się wybrać do restauracji. W całkowicie przeszklonym foyer można podziwiać piękne widoki na port. Na przeciwległym brzegu kanału portowego posadowiono jeszcze bardziej spektakularną budowlę. Opera Królewska w Kopenhadze. Otwarto ją w 2005 roku i jest jedną z najnowocześniejszych i najdroższych budowli operowych na świecie. Koszt wyniósł około 370 milionów dolarów. Gmach wystawiający sztuki operowe i baletowe może pomieścić do 1700 widzów. Posiada 6 scen i ponad 1000 pomieszczeń. Ultranowoczesna bryła sprawia, że nie można przejść obok tego projektu obojętnie. Czy się podoba, to już kwestia gustu. Budynek posadowiony na jednej z wysepek sprawia wrażenie unoszenia się nad wodą. Zdecydowanie zdominował wygląd portu w Kopenhadze. Kontynuujemy przegląd wyjątkowych kopenhaskich budynków położonych nad kanałem portowym. Ten gmach, zwany Czarnym Diamentem, to Biblioteka Królewska. Budynek został otwarty w 1999 roku jako nowoczesne rozszerzenie do istniejącej Biblioteki Królewskiej. Nowa konstrukcja łączy nowoczesność z historycznym charakterem starej biblioteki. Wnętrze nowego budynku jest imponujące. Przestronne atrium, które rozciąga się przez kilka pięter. Biblioteka Królewska to nie tylko skarbnica wiedzy z milionami książek, rękopisów i map, ale także centrum kulturalne organizujące wystawy, koncerty i spotkania autorskie. Czarny Diament jest symbolem innowacji i tradycji, przyciągającym zarówno czytelników, badaczy, jak i turystów z całego świata. To miejsce, gdzie historię połączono z nowoczesnością, tworząc imponującą przestrzeń dla wszystkich miłośników literatury i kultury.
Miejscem, w którym możemy zobaczyć, jak ważna jest sztuka architektury w Danii i jaką rolę odgrywa w życiu człowieka, jest duńskie Centrum Architektury. Mieści się w dawnym magazynie Bloks, który został przekształcony w nowoczesny kompleks architektoniczny. To przestrzeń, w której można poznać architekturę dzięki wirtualnej rzeczywistości, ale i zwykłym książkom i albumom. Centrum jest nie tylko miejscem edukacji, ale również inspiracji, zachęcającym do odkrywania, jak architektura wpływa na nasze codzienne życie. Może zachwycić, uspokoić lub pobudzić. Każdy znajdzie tu coś ciekawego dla siebie. Można na przykład zamiast schodów skorzystać ze zjeżdżalni pomiędzy piętrami. Jak widać, to frajda nie tylko dla najmłodszych. Duńskie Centrum Architektury pokazuje, jak projektowanie zmienia świat. Kopenhaga została uznana przez UNESCO za Światową Stolicę Architektury 2023. Przenieśmy się teraz do miejsca, gdzie można poznać początki stolicy Danii. Położone w samym sercu miasta, Muzeum Kopenhagi oferuje podróż przez dzieje miasta. Mieści się niedaleko ratusza, w odrestaurowanym budynku, który kiedyś pełnił funkcję szpitala królewskiego. Muzeum pokazuje najważniejsze miejsca i wydarzenia w historii stolicy Danii. Od miasta z epoki wikingów, przez boom budowlany i zarazę, pożary i bombardowania, aż po dzisiejsze miasto, w którym mieszkańcy czują się tak szczęśliwi. Zobaczyć tu można 600-letni wrak konstrukcji łodzi. Można także pochylić się nad interaktywną panoramą miasta. Elektroniczna ściana wyświetla statystyki i ciekawostki o historii i współczesnej Kopenhadze. Podziwiając panoramę Kopenhagi, zauważamy wiele wznoszących się wysoko wież. W większości są smukłe i strzeliste, ale jedna na tym tle się wyróżnia. To potężnych rozmiarów kopuła. Kościół Fryderyka, znany też jako kościół marmurowy. To jedna z najpopularniejszych w Kopenhadze świątyń. Dopiero stając przed tą ewangelicko-luterańską świątynią odczuwa się jej wielkość. Okazały portyk zachęca do wejścia. Kościół został zaprojektowany w 1740 roku. Swoją nazwę Fryderyka otrzymał od króla Fryderyka V, który zainicjował tę budowę. Niestety kościół nie miał szczęścia w następnych latach. Budowa była wielokrotnie przerywana. Ostatecznie kościół został otwarty w 1894 roku. Nazwę Kościół Marmurowy zyskał od pierwotnych planów, aby stworzyć go właśnie w całości z marmuru. Niestety to okazało się zbyt drogie. Marmur jest tu obecny, ale jednak budowlę wzniesiono z wapienia. Wnętrze kościoła ozdobione jest sztukaterią i malowidłami. Ołtarz pochodzi z 1894 roku. Wykonany jest z sosnowego drewna i bogato zdobione sztukateriami. Kościół marmurowy posiada największą kopułę w Skandynawii. Wznosi się na wysokość 60 metrów. Wiele osób uważa, że okazała kopuła i cała bryła była wzorowana na watykańskiej bazylice Świętego Piotra. Kolejną z charakterystycznych, choć może mniej okazałych budowli w Kopenhadze jest okrągła wieża.
Nie wznosi się samotnie, lecz powstała w XVII wieku jako część całego kompleksu. W skład niego wchodziły kościół, wieża i biblioteka. Fundatorem był król Christian IV. Sama wieża od początku miała służyć jako obserwatorium astronomiczne. Znakiem rozpoznawczym okrągłej wieży jest spiralna rampa. Zdecydowanie coś dla tych, którzy nie lubią wchodzić po schodach. Rampa pozwalała na korzystanie z wozów i wygodny transport książek do biblioteki. Niektórzy uważają, że wywożono też tak króla. W połowie tego wspinania można wejść na odpoczynek do dawnej biblioteki. Obecnie przestrzeń służy jako galeria i miejsce na imprezy kulturalne. Docierając na szczyt, możemy odwiedzić nieustannie działające jedno z najstarszych w Europie obserwatorium astronomiczne. Dla większości turystów głównym celem odwiedzin okrągłej wieży jest otwarty taras widokowy. Z wysokości prawie 35 metrów rozpościera się wspaniały panoramiczny widok na kopenhaskie Stare Miasto. Jedna z wież w panoramie Kopenhagi jest wyjątkowa. To najwyższy z czynnych kościołów w mieście. Kościół Najświętszego Zbawiciela. Kościół otwarto w 1695 roku za panowania króla Christiana IV, a wieżę dobudował w 1752 roku Fryderyk V. Najbardziej charakterystycznym elementem świątyni jest spiralnie skręcona, mierząca 90 metrów wieża. Wokół hełmu wieży wiją się zewnętrzne schody, okrążając go czterokrotnie. I to właśnie ta niespotykana atrakcja przyciąga głównie odwiedzających. By dostać się na szczyty, trzeba pokonać 400 stopni, z czego 150 to już schody znajdujące się na zewnątrz. Drewniana konstrukcja wewnątrz wieży jest bardzo wąska. Wspinając się warto przystanąć, by chwilę odpocząć i obejrzeć wyjątkowy carillon. Służy do wygrywania melodii na 48 zawieszonych na tej wieży dzwonach. Pora pojawić się już na zewnątrz. I tu zaczyna się największa atrakcja. Do barierki, do barierki. Spiralne wchodzenie zdaje się nie mieć końca. Osoby z lękiem wysokości mają dylemat. Czy trzymać się blisko wieży, ale tu nie ma poręczy, czy trzymać się poręczy, ale tu już widać przepaść. Jak przystało na kościół, każdy modli się tu, żeby nie spaść. Ostatecznie dociera się do momentu, kiedy schody już przylegają do hełmu wieży. Dalej już się wejść nie da. Wierzchołek ponad tym punktem zwieńczony jest złotym globusem i 4-metrową figurą Chrystusa Zbawiciela. Kiedy oddech nieco już się uspokoi, można podziwiać piękne widoki. To jedna z najciekawszych atrakcji Kopenhagi. Wizyta w Kopenhadze to także okazja do odwiedzenia okazałych pałaców duńskiej monarchii. Zaczynamy od miejsca, gdzie wciąż mieszka rodzina królewska. To pałac Amalienborg. Zespół 4 rokokowych rezydencji rozmieszczonych wokół 8-bocznego placu.
Budynki pierwotnie były rezydencjami arystokratów. Po pożarze innego pałacu rodzina królewska wykupiła je i od roku 1794 jest to siedziba monarchii. Centralnym punktem pomiędzy budynkami jest pomnik króla Fryderyka V. Jeden z pałaców jest udostępniony do zwiedzania i znajduje się w nim muzeum, przedstawiające ostatnie 2 stulecia duńskiej monarchii. Odwiedzić można m.in. komnatę Fabergé. Wspaniałe wyroby złotnicze wykonano w carskiej Rosji. Na przełomie XIX i XX wieku duńska i rosyjska monarchia były blisko ze sobą związane. W pałacu Amalienborg odwiedzamy także prywatne pomieszczenia wykorzystywane dawniej przez rodzinę królewską. Jest tu sporo osobistych przedmiotów. Odwiedzamy Kopenhagę 4 miesiące po koronacji nowego króla Fryderyka X. Podczas naszego odwiedzania pałacu Amalienborg był akurat z wizytą w Szwecji. Nie mogliśmy więc go spotkać, za to mogliśmy spokojnie zwiedzać pałacowe komnaty. Wyglądamy już przez pałacowe okno, bo za chwilę atrakcja na zewnątrz. Codziennie w południe odbywa się tu uroczysta ceremonia zmiany warty. Pałac Amalienborg przez całą dobę strzeżony jest przez duńską Gwardię Królewską. Przenieśmy się do kolejnego pałacu. Christiansborg. Jest siedzibą 3 najwyższych władz: wykonawczej, czyli rządu, ustawodawczej, czyli parlamentu i władzy sądowniczej. Na małej wysepce Slotsholmen zaczęła się historia Kopenhagi. Kiedy w 1167 roku biskup Absalon wybudował tu rezydencję. Od początku XV wieku różne budynki służyły jako baza administracji centralnej. Do 1794 roku jako główna rezydencja królów duńskich, a po 1849 jako siedziba parlamentu. Pałac wielokrotnie przebudowywano, doszczętnie niszczyły go pożary, więc obecny budynek jest już 3. o tej nazwie wzniesionym w tym samym miejscu i pochodzi z 1928 roku. Jeśli przed wejściem trzeba założyć ochraniacze, to wiadomo, że będzie się stąpać po czymś ważnym. Królewskich podłóg nie można zniszczyć. Odwiedzający przechadzają się tutaj, podziwiając królewskie sale recepcyjne, w których rodzina królewska organizuje oficjalne bankiety i ważne ceremonie. Pomimo że obecny pałac powstał w XX wieku, to salę urządzono z wykorzystaniem mebli i dekoracji, które udało się uratować z 2 wcześniejszych rezydencji. Zawitać tu można m.in. do sali tronowej. Po prawej stronie tron królowej, po lewej króla. Najsłynniejszą przestrzenią jest wielka sala. Ma 40 metrów długości i 10 metrów wysokości. Może pomieścić 400 osób. Służy do organizacji bankietów, obiadów państwowych i przyjęć. Współczesne gobeliny przedstawiają najważniejsze sceny z duńskiej historii. Zwiedzając pałac, można zejść także do podziemi. Przetrwały tu pozostałości obu wcześniejszych, średniowiecznych warowni. Najstarszym zabytkiem są XII-wieczne ruiny muru kurtynowego z zamku biskupa Absalona. Można tu podziwiać fundamenty XV-wiecznej wieży bramnej, która była więzieniem. Dawne rury kanalizacyjne i nawet odcisk kociej łapki. Warto też zawitać do królewskiej kuchni, gdzie cofamy się do roku 1937, do czasów króla Chrystiana X. Tu przygotowywano uroczysty bankiet z okazji jego srebrnego jubileuszu. Jest tu jedna z największych kolekcji miedzianych naczyń kuchennych na świecie. Przestronna, dobrze wyposażona kuchnia, nic tylko zabrać się za gotowanie. Widać też, że król lubił sporo wina.
Jeśli starczy Wam czasu, warto też wybrać się do kaplicy pałacowej czy królewskich stajni. Jest tu także teatr dworski. A na to wszystko można spojrzeć z wysokiej na 106 metrów wieży pałacowej. Jeśli komuś jeszcze mało pałaców, to w Kopenhadze warto odwiedzić Rosenborg. Położony jest nieco poza centrum i takie było właśnie jego założenie. Powstał jako rezydencja podmiejska założona przez króla Christiana IV. Budowę rozpoczęto w 1606 roku. Z biegiem lat pałac stracił funkcję rezydencji, a zyskał rolę królewskiego skarbca. Tak naprawdę był też graciarnią, do której zwożono niewykorzystywane już meble, dzieła sztuki i sprzęty. W 1838 roku oficjalnie udostępniono wnętrza i klejnoty do oglądania, zamieniając Rosenborg w pierwsze muzeum publiczne w Kopenhadze. Obecnie więc to w tym pałacu są najważniejsze królewskie klejnoty monarchii duńskiej. Na parterze i pierwszym piętrze obejrzeć można w pełni wyposażone apartamenty królewskie. Można też podziwiać prywatną toaletę króla Christiana IV. Oczywiście musieliśmy zajrzeć w każdy zakamarek. Na drugim piętrze ulokowana jest olbrzymia sala rycerska. Napotykamy tu na aż 3 trony. Po jednej stronie sali tron Christiana VI. Po przeciwległej stronie tron królewski z XVII wieku wykonany z ciosów narwala i obok tron królowej z XVIII wieku. To, co najcenniejsze, ulokowano w podziemiach zamku Rosenborg. Tu znajduje się skarbiec, a w nim niezliczone wyroby ze srebra, złota, szlachetnych kamieni. To miecz koronacyjny z 1648 roku. Wyjątkowo prezentują się korona króla Christiana V i nieco mniejsza królowej Zofii Magdaleny. Wzroku nie można wręcz oderwać od imponującej korony Christiana IV, ważącej prawie 3 kg. Po tym zwiedzaniu kopenhaskich pałaców warto odetchnąć w ogrodzie przy zamku Rosenborg. Jest najstarszym w Danii ogrodem królewskim i idealnym miejscem na odpoczynek. Teraz czas może na zabawę. W centrum Kopenhagi znajduje się trzeci najstarszy park rozrywki na świecie – Tivoli Gardens. Wejście do parku jest w ramach Copenhagen Card, ale za przejażdżki na karuzelach czy kolejkach płaci się oddzielnie. Ogrody Tivoli zostały otwarte w 1843 roku. Na rozległym terenie znajdziemy oczywiście przede wszystkim atrakcje typowe dla wesołego miasteczka. Ale to także przestrzeń do rekreacji i wypoczynku. Można tu się po prostu zrelaksować się w pięknym ogrodowym otoczeniu. Kolekcje roślin i kwiatów są imponujące. Często podkreśla się, że na ogrodach Tivoli wzorował swój Disneyland sam Walt Disney. Zakochanym w przyrodzie Kopenhaga oferuje spokojniejszy wypoczynek. Znajdujący się także w centrum miasta ogród botaniczny. Otwarto go w 1874 roku na terenie dawnych fortyfikacji miejskich. Ogród zajmuje 10 hektarów. Najbardziej reprezentacyjnym miejscem jest kompleks szklarni z XIX wieku. Pod szklanymi kopułami panują warunki do uprawy egzotycznych roślin. Przechodząc pomiędzy szklarniami, zmieniamy szybko temperaturę i wilgotność. Zewsząd otaczają nas kolekcje roślin tropikalnych i subtropikalnych, kaktusów i innych sukulentów, storczyków z Tajlandii i Dalekiego Wschodu oraz historyczna kolekcja sagowców. Cisza, spokój, wyjątkowe zapachy i 13 000 gatunków roślin. Najwyższa szklarnia ma 16 metrów wysokości. Można wejść na antresolę i spojrzeć na okazałe rośliny z góry. Ale tam już naprawdę nie ma czym oddychać. Zespół szklarni otaczają relaksujące ogrody.
Jedyny dylemat, jaki można tu mieć, to czy rozłożyć się na trawie, czy może nad wodą. Zresztą wszędzie będzie przepięknie. Wiele razy podkreślamy, że Kopenhaga to miasto, które łączy nowoczesność z historią, ale i z alternatywnym stylem życia. Oto odwiedzamy Christianię, znaną także jako Wolne Miasto Christiania. To autonomiczna dzielnica powstała w 1971 roku, gdy grupa hipisów i artystów zajęła nielegalnie opuszczone koszary wojskowe. Ich celem było stworzenie społeczeństwa opartego na wolności, tolerancji i ekologii. Spacerując uliczkami czy ścieżkami, można poczuć unikalną atmosferę tego miejsca. Kolorowe murale, niekonwencjonalne rzeźby, budynki zbudowane z tego, co udało się znaleźć. Własne prawa stanowione przez mieszkańców oparte na równości. Jedni powiedzą idylla, inni komuna. Niestety wizja okazała się utopią. Mieszkańcy od początku zezwolili na terenie Christianii na używanie, sprzedaż i hodowlę miękkich narkotyków. Kupując je tutaj, trzeba było z nich skorzystać tylko na terenie Christianii. Z czasem miejsce opanowały gangi dealerów i zrobiło się tu niebezpiecznie. Dochodziło do przemocy, a mieszkańców terroryzowały grupy przestępcze. Władze Kopenhagi w swoim ograniczonym zakresie próbowały wciąż zrobić z tym porządek. Obecnie mieszkańcy zadeklarowali zamknięcie straganów z narkotykami i obiecali współpracę z miastem na rzecz przywrócenia tu spokojnego życia. Christiania wciąż pozostaje miejscem, które przyciąga turystów z całego świata, zachwycając ich duchem wolności i niezależności. Kiedyś był tu całkowity zakaz fotografowania. Teraz podchodzi się do tego liberalnie. Nad wyjściem z Christianii widnieje napis informujący: teraz wchodzisz do Unii Europejskiej. Każdy sam sobie może odpowiedzieć, czy w tym momencie kończy się wolność, czy zaczyna. Kolejna historia związana z Kopenhagą to opowieść o wolności przedsiębiorczości i marce, która wyruszyła ze stolicy Danii na cały świat. Prawdopodobnie każdy zetknął się z tym logo. Prawdopodobnie najlepszego piwa na świecie, jak głosi slogan. Marka Carlsberg powstała właśnie w Kopenhadze prawie 2 wieki temu. By poznać tę historię, wybieramy się do Muzeum Carlsberga. Docieramy do całego kompleksu starych budynków browarniczych. Przechodzimy przez Bramę Słoni. Założyciel browaru, Jakob Christian Jakobsen, uwielbiał te zwierzęta jako symbol siły, wytrwałości i szczęścia. Na kocach okrywających słonie umieszczono symbol swastyki, która dla dawnych plemion germańskich była symbolem słońca, a przedsiębiorcy miała przynosić szczęście. Przed wejściem do browaru, nazwanego obecnie Home of Carlsberg, możecie wybrać rodzaj zwiedzania. Zwykłe, z przewodnikiem czy z degustacją piwa. Oczywiście wybraliśmy tę ostatnią opcję. Już na samym początku mamy jakże miłe przywitanie z kieliszkiem złocistego trunku i wstępem do całej historii. A last score before score and much if it's just score on the bank. Przechodząc przez kolejne pomieszczenia fabryczne, poznajemy historię fabryki i rodziny. Jakob Christian Jakobsen założył browar w 1847 roku. Nazwę Carlsberg stworzono z imienia syna założyciela, Karla, i słowa berg, czyli wzgórza, na którym wznosiła się fabryka. Sam król zezwolił na używanie symbolu korony w logo. Historia browaru to opowieść o rodzinie Jakobsenów, ich pasji i miłości do browarnictwa, nauki oraz sztuki. Na lata jednak ojciec z synem się pokłócili i młody stworzył własny odłam Carlsberga. Ponownie jednak się łącząc i kupując inny słynny tutejszy browar Tuborg, stworzyli koncern obecny teraz w ponad 50 krajach na świecie. Któż nie chciałby mieć takiej pracy biurowej? Albo takiej piwniczki. Jesteśmy w raju. To największa kolekcja nieotwartych butelek z piwem z całego świata
Jest ich tu ponad 22 000. Reprezentacja z Polski też jest w kompleksie Home of Carlsberg. Zajrzeć można także tu do stajni i odwiedzić konie, które służyły niegdyś do transportu piwa. Potem zastąpiły je firmowe dostawczaki. Trzeba powiedzieć, że dawna logistyka miała swój urok. Schodzimy do piwnic browaru Carlsberg. Tu mamy degustację wyrobów marki. Trzeba powiedzieć, że prezentujący tu nam nuty smakowe piw Jakob ma prawdopodobnie najlepszą pracę na świecie. Na koniec czeka nas już poczęstunek w barze, gdzie z przyjaciółmi można podsumować wrażenia i wznieść duńskie na zdrowie, czyli skål. Po tych atrakcjach nikt nie wyjdzie z Home of Carlsberg smutny. Prawdopodobnie. Z dużym prawdopodobieństwem Duńczycy sięgną jednak częściej po kubek kawy, plasując się w czołówce krajów, gdzie spożywa się najwięcej czarnego naparu. A do kawy można dodać coś ze słynnego duńskiego ciasta. Przypomina nieco ciasto francuskie, ale jest to ciasto drożdżowe. Składa się z niezliczonej ilości warstw poprzekładanych masłem. Różnego rodzaju wyroby nadziewa się pastą migdałową, pistacjową, cynamonową czy owocami. Co dziwne, cały świat mówi na to ciasto duńskie, a sami Duńczycy określają je jako ciasto wiedeńskie. Wielbicieli bardziej zdecydowanych smaków skusi smørrebrød, czyli kanapka z ciemnego żytniego chleba, na której najczęściej lądują śledzie, krewetki, kawior, wędzone ryby czy jajko. Z bardziej pożywnych dań można wybrać frikadeller. Mielone kotleciki w formie kulek przypominają klopsiki szwedzkie lub też nasze mielone. Chcąc coś szybko zjeść, decydujemy się na duńskie hot dogi. Są wypełnione pysznie mięsną kiełbaską, sporą ilością sosów, prażoną cebulką i ogórkami. Ta ilość dodatków czasem bywa problematyczna. Ze słynnych duńskich wyrobów trzeba wymienić duńskie sery pleśniowe albo słynne przecież na cały świat masło lurpak. Z napojów Duńczyków mówiliśmy już o piwie, a dla wielbicieli czegoś mocniejszego są duńskie sznapsy. To mocne likiery ziołowe albo gorzkie lub aquavit, czyli wódka kminkowa. Ale może sznapsy warto zostawić na wieczór. Kopenhaga nocą jest spokojnym miastem. Raczej nie można o nim powiedzieć, że to stolica, która nigdy nie zasypia. Nocą nie jest tłoczno, hałaśliwie, nie ma tu wielkich iluminacji. Podkreślanie światłem słynnych miejsc jest raczej dyskretne. Wydaje się, że większość korzystających z nocnych atrakcji to turyści. Może Duńczycy w swoim zaciszu domowym pielęgnują słynną filozofię hygge. To styl życia, który może być opisywany na wiele słów, ale zrozumiały jest tylko dla Duńczyków. Oznacza wygodę, komfort, przytulność, poczucie bezpieczeństwa i szczęście. Według tej filozofii wymarzonym jest wieczór spędzony w przytulnym wnętrzu z kubkiem czegoś gorącego, obowiązkowe są świece, a to wszystko w kameralnym gronie najbliższych. Zatrzymanie się w codziennym pędzie i celebrowanie wewnętrznej równowagi. Osiągnięcie takiego uczucia jest dla Duńczyków tak ważne, że w Kopenhadze otwarto pierwsze na świecie Muzeum Szczęścia. Zwiedzający mogą się zapoznać z ideą szczęścia, podejściem do niego w różnych kulturach. To także prawdziwy instytut naukowy, w którym bada się, jak uczynić świat lepszym i co zrobić, żeby ludziom żyło się w nim lepiej. A żeby poczuć się jak prawdziwy Kopenhażanin, trzeba przejechać się rowerem. Tak, wizyta w Kopenhadze bez przejażdżki tym najpopularniejszym środkiem transportu się nie liczy. Rower można mieć swój, wypożyczyć za pomocą wielu aplikacji lub też wykupić w hotelu dzień na rowerze. Tak jak my.
Początkowo trzeba nabrać nieco wprawy w kierowaniu rowerem po Kopenhadze. Drogi przeznaczone dla rowerów są równoprawne do tych dla pojazdów mechanicznych. Trzeba bacznie zwracać uwagę na znaki lub też na sygnalizację świetlną przeznaczoną wyłącznie dla rowerów. Doświadczeni rowerzyści pędzą tu bardzo szybko. Ale w ten sposób naprawdę przyjemnie zwiedza się Kopenhagę. Co ważne, nie jeździ się tu w oparach z rur wydechowych. Większość aut jest elektrycznych czy hybrydowych. Jest ciszej i na ulicach nie wyczuwa się spalin. A niektórzy i tak narzekają. Duńskie siodełka odgniatają tak samo jak polskie. Słynne miejsca nie są bardzo oddalone od siebie. W naszej przejażdżce zmierzamy w kierunku charakterystycznej budowli, która widoczna jest prawie z każdego miejsca miasta. Pozostawiamy rowery przy futurystycznym budynku zakończonym kominem, z którego wydobywa się jedynie bezwonna para. Przy okazji warto dodać, że w Kopenhadze co krok znajdziecie miejsca do parkowania rowerów i do wielu ważnych miejsc dojechanie nim to najlepszy pomysł. Wchodzimy do budynku, a właściwie do windy, która przejeżdża przez całe jego wnętrze i wynosi nas na samą górę tego monstrum. Tu wita nas bar. Są ławeczki, stoliki. Można poczuć się jak w parku, bo jest tak zielono. Powstaje pytanie, gdzie my jesteśmy? Aż nie chce się wierzyć, że stoimy właśnie na szczycie spalarni śmieci. Jest czysto, zielono, nie odczuwa się żadnych przykrych zapachów. Można tu wejść schodkami albo jechać windą. A jadąc windą możecie zobaczyć, jak to wygląda w środku. Zielony dach o powierzchni 10 000 m² zapewnia przyjemny mikroklimat. Pod tymi zboczami wirujące piece, para i turbiny, które przekształcają 400 000 ton odpadów rocznie. Mogą dostarczyć prąd i ciepło do 150 000 domów. Elektrownia jest w stanie produkować 63 MW energii elektrycznej i ponad 200 MW energii cieplnej. Co ciekawe, obiekt produkuje więcej czystej wody niż zużywa. Uważany jest za najczystszą spalarnię na świecie. Z Zielonej Góry, która jest elektrownią, roztaczają się przepiękne widoki na całą Kopenhagę. Stąd też dostrzec można most nad cieśniną Sund i szwedzkie miasto Malmö, z którym ta przeprawa łączy Kopenhagę. Przy okazji obejrzyjcie na naszym kanale YouTube także wycieczkę do tego szwedzkiego miasta. Gdyby komuś było mało pięknych widoków, terenów zielonych czy restauracji, to spalarnia śmieci oferuje także stok narciarski o nazwie Kopenhill. Czy to wszystko z atrakcji w tym miejscu? Nie. Na budynek można się wspiąć za pomocą ścianki wspinaczkowej na wysokość 85 metrów. W Kopenhadze nawet śmieci są przyjazne mieszkańcom. Kontynuujemy naszą podróż rowerową po drogach Kopenhagi. Jeśli w którymś momencie najdzie ochota na lekki odpoczynek, to zawsze można wybrać jeden z parków. Oczywiście do tego zakupić pyszne wyroby z duńskiego ciasta i oddać się błogiemu wypoczynkowi. Takie nasze małe hygge. I podczas takich chwil przychodzą do głowy najlepsze pomysły. Przecież rowerem można także pojechać w Kopenhadze na plażę. Stolica Danii ma oficjalnie 3 plaże, ale ta najlepsza i najpopularniejsza to Amager.
Widać, że Kopenhażanie chętnie korzystają z plaży, kiedy tylko pojawiają się pierwsze promienie słońca. Plaża Amager znajduje się nad cieśniną Sund, leżącą na Morzu Bałtyckim. Woda jest tu spokojna i bardzo czysta. Plaża Amager to właściwie cały kompleks Amager Park, oferujący tu wiele rodzajów rekreacji. Spotkać tu też można popularne na skandynawskich plażach baseny plażowe. Specjalnie wydzielone konstrukcje pozwalają wejść od razu do nieco głębszej wody. Oferują też ustronne miejsca dla chcących opalać się bez kostiumów kąpielowych. Temperatura wody w środku maja nie zachęca może tłumów do kąpieli, ale nieliczni już próbują. Kontynuując naszą podróż rowerową, zmierzamy w stronę centrum miasta i portu. Nasz ostatni przystanek robimy sobie przy okazałym budynku kopenhaskiej opery. Tu przy promieniach powoli zachodzącego słońca wspominamy wszystkie wrażenia z tego tygodniowego pobytu w duńskiej stolicy. Ten tydzień wystarczył, by odwiedzić najciekawsze miejsca w Kopenhadze. Wciąż jednak chciałoby się chłonąć tę przyjazną atmosferę. Tu życie toczy się przyjemniej. Tu spotyka się uśmiechniętych i zadowolonych mieszkańców. To naprawdę miasto stworzone dla ludzi. I tu człowiek jest najważniejszy. Będzie nam miło, jeśli pod tym filmem znajdzie się Twój kciuk w górę. Może wkroczysz do grona naszych subskrybentów, a dzwoneczek przypomni Ci o nowościach. Zapraszamy na nasze kolejne podróże.